Cześć, witajcie na kanale Studio Gesell Tax w serii o podatkach Kwadrans na podatki. Ja się nazywam Dominika Ramirez-Wołkiewicz i chcę dzisiaj się z Wami podzielić moimi przemyśleniami w zakresie podatku VAT. Często spotykam się z sytuacją, że Polacy nie wiedzą, czym jest podatek VAT, kto go płaci, a słowa podatek VAT należny i podatek VAT naliczony to dla nich czarna magia. Spróbuję odczarować dzisiaj te dwa pojęcia. Jak wiecie z pierwszego odcinka, link w okienku powyżej tutaj, podatek VAT płacimy wszyscy przy zakupie towarów i usług. Jest on podatkiem pośrednim. Ale co to oznacza? Spróbujmy omówić to po kolei. Podatek VAT należny, jak sama nazwa wskazuje, to podatek, który przedsiębiorca musi zapłacić do Urzędu Skarbowego od sprzedaży swoich towarów i usług. Przykładowo, jeżeli sprzedajesz produkty za 1000 zł netto, a stawka VAT wynosi 23%, to VAT należny wyniesie 230 zł. Jeśli widzisz na fakturze pozycję podatek VAT lub na paragonie fiskalnym ze sklepu określenie PTU ze stawką np. 23% lub 8%, to oznacza podatek VAT należny od sprzedaży danego towaru lub usługi. Z kolei podatek VAT naliczony to podatek, który przedsiębiorca płaci przy zakupie usług lub towarów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład, jeżeli kupujesz produkty potrzebne do Twojej działalności gospodarczej za 100 zł brutto, czyli 100 zł to łączna kwota do zapłaty, a stawka VAT wynosi 23%, to podatek VAT naliczony wynosi około 18 zł 70 groszy. Dlaczego? Ponieważ kwota 100 zł brutto zawiera w sobie podatek VAT. On nie jest dodawany. Teraz wiesz, jaka jest różnica między podatkiem VAT należnym i podatkiem VAT naliczonym. Ale co z tego wynika? Wyobraź sobie, że jesteś programistą. W tym miesiącu chcesz wystawić fakturę na kwotę 15 000 złotych netto. Na fakturze pokażesz zatem takie pozycje jak wartość netto 15 000 złotych, kwota podatku VAT 3450 złotych, wartość brutto 18 450 złotych. Oznacza to, że Twój kontrahent powinien Ci zapłacić 18 450 zł. Ale czy Ty zapłacisz do Urzędu Skarbowego kwotę 3450 zł? No niekoniecznie. Jeśli kupiłeś w tym miesiącu usługi i towary potrzebne do prowadzenia biznesu, np. usługi księgowej, telefonu itd. za kwotę np. 3000 zł, to VAT naliczony 23% wyniósł 561 zł. Oznacza to, że od VAT należnego 3450 zł odejmujesz kwotę 561 zł, a więc podatek VAT do wpłaty do urzędu wyniesie 2889 zł. Ale uwaga, jeżeli kupujesz towary, np. chleb lub takie usługi jak fryzjer do Twoich celów prywatnych, to VAT naliczony przy zakupie tych towarów i usług nie podlega odliczeniu. Niestety w przypadku podatku VAT to zawsze finalny konsument ponosi ciężar tego podatku. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był pomocny i już teraz wiesz, czym jest VAT należny i VAT naliczony. Aby pomóc Ci utrwalić tę wiedzę, przygotowałam zadania praktyczne. Uwaga! Przygotuj przykładową estymację miesięcznych rozliczeń VAT w swojej firmie. Wyobraź sobie, że w ciągu miesiąca sprzedałeś towary lub usługi na łączną kwotę 22 000 zł netto. Stawka VAT wynosi 23%. Oblicz podatek VAT należny, który musisz odprowadzić, tak jak takie zadanie matematyczne w szkole. W tym samym czasie kupiłeś towary i usługi na potrzeby Twojej firmy za kwotę 8150 zł brutto. Stawka VAT wynosi również 23%. Oblicz podatek VAT naliczony, który możesz odliczyć. Wskaż, jaką kwotę VAT musisz wpłacić na konto Urzędu Skarbowego. No dobrze, ale co się zmieni, jeśli w kolejnym miesiącu koszty zakupów w firmie przewyższą sprzedaż? W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pamiętaj również o łapce w górze pod filmem oraz subskrybowaniu kanału Studio Gesell, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia!